Ten film ma najdziwniejszy tytuł ze wszystkich moich dotychczasowych materiałów, ale obiecuję, że to nie clickbait. Okej, tylko trochę clickbait, ale wszystko to pojawi się w tym filmie. Dzisiaj pokażę, jak uszyć bardzo prostą koszulę do larpowego stroju. Będę używał do szycia tylko maszyny oraz tylko ściegu stębnowego, czyli podstawowego ściegu, jakim dysponuje każda maszyna do szycia. Jako materiału użyję płóciennego, bawełnianego prześcieradła. Używam go nie dlatego, że uważam, że jest to jakiś super materiał, tylko po to, by pokazać, że do zaczęcia szycia własnych ubrań potrzeba bardzo niewiele, a takie prześcieradła można łatwo dostać w niskiej cenie i najczęściej w prostym splocie płóciennym, który wizualnie idealnie nadaje się na prostą koszulę. Używam najprostszego białego prześcieradła bez ściągaczy, które obecnie można najszybciej znaleźć pod nazwą prześcieradła hotelowego. Te, którego używam, ma gramaturę 160 gramów na metr kwadratowy. To tkanina lekka i przewiewna. Na ten rodzaj ubrania nie polecam używać lżejszego materiału. Obowiązkowym pierwszym krokiem po zakupie prześcieradła jest tak zwana dekatyzacja, czyli w warunkach domowych jego wypranie w ciepłej wodzie z proszkiem. Większość prześcieradeł trochę się kurczy podczas pierwszego prania, więc jeżeli tego nie zrobimy przed uszyciem naszej koszuli, to po pierwszym praniu może się ona skurczyć i okazać za mała na nas. Ja swoje uprałem w pralce w trybie szybkiego prania w 60 stopniach z wirowaniem na koniec. Gdy materiał wyschnie, możemy zacząć pracę. Dwie przeciwległe krawędzie prześcieradła są zabezpieczone przed pruciem poprzez podwójne zawinięcie brzegu i ich zaszycie. Na pozostałych dwóch krawędziach jest tak zwana krajka. Jest to naturalnie zabezpieczony brzeg tkaniny w wyniku procesu tkania na krosnach. Używając narzędzia zwanego potocznie riperem, które często jest dodawane w akcesoriach do maszyn domowych, odpruwam nici na zawiniętych brzegach, by je rozwinąć, a następnie je prasuję. Nasz materiał jest teraz w pełni gotowy do wykrawania. Cała koszula będzie uszyta z 5 kawałków. Jednego dużego prostokąta na tułów, 2 prostokątów lub trapezów na rękawy oraz 2 mniejszych kwadratów do wszycia w rogi między rękawy i tułów do zwiększenia komfortu. Rękawy dla uproszczenia można uszyć z prostokątnych kawałków tkaniny, ale można też łatwo poprawić ich wygląd i dopasowanie poprzez wycięcie kawałków, które zwężają się w stronę nadgarstków. Wykrój wraz z wymiarami, jakich ja użyłem, możecie zobaczyć na filmie lub pobrać z linku w opisie. Prostokąt na tułów koszuli wycinam z całej szerokości mojego materiału, czyli około 160 cm, co po złożeniu na pół da mi koszulę o długości około 80 cm. Jeżeli chcecie uszyć dłuższą koszulę, to albo kupcie szersze prześcieradło, albo wytnijcie ten kawałek wzdłuż długości tkaniny. Duży prostokąt składam na pół i złożony brzeg prasuję, by uzyskać wyraźnie widoczną linię przez środek. To jest nasz punkt wyjściowy do wycięcia otworu na głowę. Do zaznaczenia miejsca do wycięcia używam talerza lub garnka o obwodzie, który pozwoli nam swobodnie założyć koszulę przez głowę.
Talerz na filmie ma 57 cm obwodu. Pamiętajmy, że przez ludzką anatomię otwór na szyję powinien być trochę przesunięty w stronę przodu ubioru. W przeciwnym razie koszula będzie się niewygodnie i nieestetycznie układać. Po wycięciu otworu jego brzegi zawijam podwójnie i zaprasowuję. Podobnie robię z każdą pozostałą krawędzią materiału na wszystkich kawałkach. Zawinięcie robimy jak najwęższe, na ile jesteśmy w stanie. Jedynym wyjątkiem jest wąska krawędź w obu rękawach. Jej na razie nie zawijam, zrobię to w dalszym etapie. Następnie wszystkie te zawinięte brzegi przeszywam na maszynie. Ma to na celu zabezpieczenie ich przed pruciem. Bardzo popularnym materiałem na tego typu koszule jest len, który charakteryzuje się tym, że naturalnie chłodzi ciało przy wysokiej temperaturze otoczenia. Bawełna bywa trochę bojkotowana w środowisku larpowym, jako że jest materiałem bardzo rozpowszechnionym we współczesnych ubraniach. Ale pamiętajmy, że nadal jest to materiał naturalny, pochodzenia roślinnego, który dobrze oddycha, jest tańszy od lnu i jeżeli wybierzemy tkaninę w splocie płóciennym, to wizualnie będzie ona tak samo do zaakceptowania jak len. Absolutnie nie chcemy do tego projektu prześcieradła frotę ani żadnej dzianiny. Chcemy zwyczajną tkaninę płócienną i w takiej najczęściej występują tak zwane prześcieradła hotelowe. Pamiętajmy, że wszystkie zawinięcia należy zrobić po tej samej stronie tkaniny i od tej pory będzie to wewnętrzna strona naszego ubioru. W gotowej koszuli te zawinięcia mają być niewidoczne z zewnątrz. Gdy wszystkie krawędzie są już obszyte, zaczynam od połączenia ze sobą wstawek pod pachy z krawędzią rękawa. Oba kawałki materiału składam razem, stroną zewnętrzną do siebie i zszywam zaraz pod zawiniętymi krawędziami, ale jak najbliżej do nich. W ten sam sposób będę ze sobą zszywał wszystkie części ubioru. Następnie łączę rękawy z tułowiem. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zalecam stosowanie szpilek, by ułatwić sobie pracę. Przed nami najtrudniejszy etap zszywania całego stroju. Całość składam na pół, łączę szpilkami i przystępuję do zszycia przodu i tyłu tułowia oraz dołu rękawów. Ostatnim etapem jest obszycie końców rękawów. Na filmie pokazuję, dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej. W trakcie szycia może dojść nawet do takiego przesunięcia materiału wobec siebie. Dlatego teraz obcinam nadmiar, by wyrównać cały brzeg rękawa i dopiero zawijam do środka podwójnie krawędź i obszywam na maszynie. Jeżeli chodzi o szycie, to nasza koszula jest skończona i nadaje się już do noszenia. Ale mnie osobiście trochę razi tak czysta biel, więc pokażę Wam prostą domową metodę na barwienie ubrań z białej bawełny lub lnu. Na zabarwienie tej koszuli zaparzam w garnku 3 torebki czarnej herbaty. Zostawiam je na jakieś 10-15 minut, by mocno się zaparzyły i trochę ostygły. Po tym czasie przelewam je do miski i dolewam ciepłej wody. Potrzebujemy tyle płynu,
by całkowicie zanurzyć koszulę. Zostawiam ją tak na kilka godzin, pamiętając o tym, by mniej więcej co pół godziny ją przemieszać, by doszło do równomiernego zabarwienia. Na koniec wyciągam koszulę i dokładnie przepłukuję zimną wodą. Jeżeli chcecie uzyskać ciemniejszy kolor, to zapaszcie więcej torebek herbaty. Jeżeli chcecie tylko przełamać biel materiału, ale nie barwić go za mocno, to użyjcie mniej lub skróćcie czas barwienia. Tą metodą można barwić zarówno bawełnę, jak i len. Nie testowałem jej na wełnie. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz do polubienia mojej strony na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia!